Emiraty Arabskie z tropikalną pogodą, upałami i niekończącym się słońcem. A tu proszę, burza, ulewa i powodzie w środku lata. Wiele ulic jest zalanych i zupełnie nieprzejętych. Teraz pojedziemy, słuchajcie, do Natchy, żeby sprawdzić, czy tamtejsze wadi wypełniły się wodą po ulewie. Dla was transmitujemy ten prawdziwy żywioł. Zobaczcie, wydawałoby się, że te wadi są zawsze suche, że nigdy nie ma w nich wody. Jak może być to rzeka okresowa? Zapyta niejeden, widząc w lipcu, sierpniu w upale wyschnięte koryto rzeki okresowej. A tu proszę, wadi wypełniły się wodą. Jest to prawdziwa, rwąca rzeka teraz, choć przez te prawie 3 miesiące, jak jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, były cały czas suche. Według nieoficjalnych informacji, którymi dysponujemy, ten żywioł będzie jeszcze większy. Ta rzeka będzie dużo bardziej wezbrana niż teraz. Czekamy i transmitujemy dla was to niesamowite wydarzenie. Przypomnijmy, jesteśmy w lipcu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszyscy się wycofują, bo nagle woda wezbrała i praktycznie zalała wszystko tutaj. W ciągu 1 sekundy nadeszła fala i jest jak widać.
prawdziwy żywioł. Nie ukrywam, że to było moim dziecięcym marzeniem przeżyć taki żywioł. Nieraz oglądałem, słuchajcie, w telewizorze relacje z miejsc, w których byłem, jak Dakar w Senegalu. Jak te miejsca wyglądają w porze deszczowej, po obfitych opadach deszczu. I zawsze chciałem przeżyć to na własnej skórze. I proszę, trafiło nam się w lipcu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Emirat Fujairah. Teraz jesteśmy, słuchajcie, w eksklawie Omanu, Matka, położonej może 20 km od Fujairy. No i ta rzeka okresowa Wadi w końcu wypełniła się wodą. Teraz przynajmniej wiecie, że nie bajerowałem, że rzeczywiście te rzeki okresowe Wadi potrafią zamienić się w rwącą rzekę po opadach. Jeszcze 10 minut temu przejeżdżały tędy samochody na drugą stronę, z jednej i z drugiej strony. Nawet my, powiem wam szczerze, zastanawialiśmy się, czy nie przejechać naszym Mustangiem. I wtedy facet obok, tubylec, ostrzegał mnie, że słuchaj, za 10 minut mamy informację, tu będzie rwąca rzeka. Dużo bardziej niż jest teraz. Wycofaj samochód. Myśmy mu trochę nie dowierzali, trochę może z przymrużeniem oka do tego podchodzili. Aż tu nagle rzeczywiście stało się to znienacka. W ostatniej chwili, słuchajcie, zdążyłem wycofać samochód. Teraz nasz Mustang jest już w bezpiecznym miejscu. Zobaczcie też, ilu tubylców ubrani w tradycyjne białe abaje przyjechali oglądać, jak wygląda żywioł. Jak to jest, gdy Wadi wypełnia się wodą i zamienia w rwący nurt. Sympatyczny facet kolejny do nas podszedł i powiedział, że zaraz będzie więcej. Czekamy, transmitujemy to niezwykłe wydarzenie, ten prawdziwy żywioł, niczym biblijny potop. Tylko dla was. Obserwujcie, jak to Wadi wypełnia się wodą. Ale panika. Patrzcie na tą wodę tutaj. Tam na dole już drogę zalało, dlatego wszyscy uciekają. Wszyscy uciekają, bo zalewa drogę. Wszyscy się wycofują gdzieś na górę. No bo woda jest potężna tutaj. Nawet dla miejscowych jest to niemała atrakcja. Masa ludzi tutaj wszędzie obserwują, co się dzieje. W tej wodzie jest wszystko. Były drzewa, jakieś krzaki, konary, nawet zbiornik na wodę porwało. O, ale jest na co Widać, patrzeć, że popatrzcie. Droga Woda już jest zalana, tutaj. woda już zalała tutaj drogę. Jeszcze 5 minut temu woda była tam do tamtych znaków. Teraz już jest tutaj. Nasz samochód jest przy rondzie, ale mówią, że podobno do ronda też woda może dotrzeć. Humory dopisują mimo takiej tragedii. Cały czas transmitujemy dla was te niezwykłe wydarzenia, ten prawdziwy żywioł, obfite ulewy i następująca po nich powódź. Zobaczcie, jesteśmy na głównej drodze w eksklawie Omanu Matka. Policja jakieś 10 minut temu dosłownie ewakuowała tamten teren. W oddali widać, że płynie rzeka, ale jeszcze 10 minut temu był tamtędy normalny przejazd
drogą. Co ciekawe, również po prawej, gdzie jest oaza palmowa. Tubylcy mówili nam też jakieś 10 minut temu, żeby bardzo uważać i się stąd powoli ewakuować, dlatego że za chwilę będzie tu woda. My znowu nieco im nie dowierzaliśmy, ale tak się stało. Woda tutaj jest. Co więcej, mówią, że może dotrzeć woda aż do ronda, dlatego my już mamy samochód przygotowany do szybkiej ewakuacji. Minutę temu staliśmy tutaj w tym miejscu. Teraz jak widać już woda zalała całą drogę. Zobaczcie, naprawdę 15 minut temu była tutaj przejezdna droga. Teraz cała długość jest zalana. Podejdźmy bliżej. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowite. Policja zamknęła drogi, jak widać. I woda przelewa się z jednego krańca na drugi. To prawdziwy żywioł, prawdziwy kataklizm, prawdziwa pomoc. Jesteśmy na granicy Matwy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj może godzinę temu, godzinę z hakiem, a w tej chwili jest już tu zalane. Tam, niedalekiej, że tak powiem, oddali, widać główną drogę z Korfakan do Fudżajry. Z Korfakan w ogóle nie jeżdżą samochody w kierunku Fudżajry, czyli jest nieprzejezdna. Nie możemy tamtędy wrócić do naszego hotelu Fudżajra. Spróbujemy to ominąć i pojechać górską autostradą prowadzącą z Korfakan do Masafi, tam gdzie jest ten słynny targ piątkowy, a następnie z Masafi do Fudżajry. Jeśli to się nie uda, będziemy zmuszeni spędzić noc w hotelu w Korfakan. Zobaczcie, trwa ewakuacja miejsca, które no prawdopodobnie jest obozem pracy, tak? Labor camp, to tak się tu nazywa, czyli miejscem, gdzie nocują robotnicy. Przyjechał autobusik, pick-up, no i ich ewakuują, bo są oni centralnie przy tym wadi, a w tej chwili wadi jest tak szerokie jak delta dużej rzeki. Jest już dobrze po zmroku, a żywioł nie odpuszcza. Byliśmy tu na początku, a teraz to wadi zmieniło się w rwącą rzekę, tak jak delty wielkich rzek przy ujściu do Muchci Oceanu, a tu zaraz jest ujście do Oceanu Indyjskiego. Powódź w eksklawie Omanu Matha ma też swoje przedziwne reperkusje. Jedną z nich jest to, że kolejka do stacji benzynowej uległa ogromnemu skróceniu. Obecnie wynosi tylko 400 metrów, a zazwyczaj jest to 1,5 do 2 kilometrów. Minęły 2 godziny. W międzyczasie pojechaliśmy zatankować na stację benzynową w Matce, gdzie jest, jak wiadomo, połowę taniej niż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I wracamy, a tu woda znacząco opadła. Wszystko to było całkiem pod wodą. Woda sięgała aż do ronda. A teraz woda już się wycofała, chociaż tam w tle jeszcze nurt wody przecina drogę, sprawiając, że jest ona wciąż jeszcze nieprzejezdna. Zapytaliśmy właśnie policjantów, którzy nadzorują to wszystko, starałem się okiełznać cały ten żywioł, cały ten kataklizm, czy jakakolwiek droga do Fudżajry, gdzie mamy, pamiętajcie, hotel i wszystkie nasze rzeczy, jest przejezdna. Twierdzą, że nie, również droga przez Masafi, więc będziemy musieli przeczekać
Oni twierdzą, że potrwa to 2-3 godziny. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a nie, że będziemy musieli koczować tu całą noc. Słuchajcie, zajechaliśmy już do Fujairah. Pierwsze rondo prawie całkowicie pod wodą. Zobaczcie, jakiś dziwny korek ciężarówek. Zobaczymy, co jest jego przyczyną. O, cysterny. Dziwna sprawa, nie? Zobaczcie, drogi Fujairah wyglądają jak pobojowisko. Zobaczcie na tą ciężarówkę. Prawdopodobnie nurt wody był tu tak silny, że zniosło ją, zmiotło z drogi i tak już została. Jedziemy, jedząc z głównych ulic Fujairah, bardzo blisko pachnie. Co to znaczy? Że system kanalizacji nadaje. No jest to dokładnie dla nas. Zobaczcie, tak wygląda tunel Fujairah. To główny miejski tunel. Całkowicie zalany, całkowicie pod wodą. Trzeba jechać górą. Niektóre ulice są całkiem zalane w Fujairah. Zobaczcie, oto kolejny tunel w mieście Fujairah zalany wodą. Niestety jeden samochód, a konkretnie taksówka, utknął tu na dobre. Wygląda to jak scenografia w jakimś filmie katastroficznym, jakby tu przeszedł wodny Armagedon. Niestety większość dróg prowadzących do naszego hotelu jest totalnie zalana i poprosiliśmy o pomoc napotkanych ludzi. Kazali nam jechać za sobą, może oni znajdą drogę. Niestety wszędzie jest za głęboko dla naszego Mustanga, dlatego zostawiliśmy go w bezpiecznym miejscu i sami wsiedliśmy do SUV-a napotkanych wcześniej mężczyzn. Próbują nas dowieźć chociaż w okolice hotelu. Jeśli to się nie uda, no to wysiądziemy i będziemy szli na piechotę. Zobaczcie, to prawdziwe ekstremum. Woda sięga nam kolan, musimy tak iść do hotelu. Tu jedzie czeska Tatra. Ta Tatra przed chwilą, wojskowa, to był samochód, którym ewakuowano ludność. Tą, która oczywiście chciała być ewakuowana. Przestrzegali nas, że jest tu rzekomo za głęboko, żeby nie iść dalej do hotelu. No ale co mamy zrobić, jak tam jest nasz hotel, wszystkie rzeczy osobiste i sobie jesteśmy na 18 piętrze, więc powódź nam raczej na 18 nie grozi. Musimy iść. Woda jest po kolana, no po nogawki moich krótkich spodenek. Jeżdżą wozy z wielkimi światłami. W jakim celu jeżdżą? Kurczę, nie wiem. Zobaczcie, z tyłu jeżdżą potężne światła. Taka silna jednostka oświetleniowa to służy w horrorach, w nocnych zdjęciach pośrodku puszczy. No i na powodziach, jak widać. O! Ale fala!
Zbliżamy się powoli do naszego hotelu. Platinum Coast Hotel Apartment. No nie przypuszczaliśmy, że w takim stylu będziemy się zbliżać, brodząc niemalże już po pas w wodzie. Tak wygląda powódź w mieście Fujairah w lipcu. Ze specjalną dedykacją dla tych, którzy są zmęczeni upałami lipcowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To proszę dla odmiany nie jest gorąco teraz, uwierzcie mi. Za to innych żywioł doskwiera. Gdzie nasz Mustang, zapytacie? Ano zostawiliśmy go gdzieś tam przed jakimś supermarketem, gdzie było nieco wyżej i gdzie było sucho, gdzie nie ma powodzi, bo po prostu nie dojechalibyśmy, jak widać, o tu, do hotelu no samochodem. Dalej podrzucili nas ci mili młodzi ludzie z Dubaju swoim nowiutkim Nissanem Patrolem, bo jeszcze zagłówki, słuchajcie, były ofoliowane. No i przejechali kawałek wyżej, no ale nawet swoim patrolem nie dojechali tu. Dodatkowo powiem wam, że jadąc z nimi tym patrolem mieliśmy też ciekawe obserwacje i przygody. Mianowicie w wodzie utknął wielki ciężarowy wóz strażacki, nie mógł ruszyć dalej, a z kolei patrol naszych wybawców, jadąc częściowo chodnikiem, no bo wiecie, że chodnik jest zawsze wyższy, zapadł się w ten chodnik. Chodnik po prostu się rozpadł. Ale jakoś pojechaliśmy dalej. No ostatnie kilkaset metrów pokonujemy niczym żuraw. Ale to nie koniec naszej relacji. Pójdziemy teraz spać, pośpimy sobie gdzieś do 3 po południu i zobaczymy, co będzie jutro. Na pewno jutro czekajcie na nową porcję relacji z powodzi w Emiracie Fujairah i eksklawie Omanu Matha. Mamunia zapytała mnie, jak to możliwe, że po jednodniowym deszczu taka powódź. A ja jej tłumaczę, że powodzie tutaj są inne niż w naszym klimacie, jak w Polsce czy w Niemczech, gdzie powódź powstaje dopiero, nie wiem, po tygodniowych ulewach i woda trzyma tydzień. Tutaj powodzie są szybkie. Powódź pojawia się po kilku godzinach ulewy i zazwyczaj następnego dnia, czy tam po 2 dniach znika. Czemu tak duża akurat w mieście Fujairah? Proste. Bo miasto Fujairah leży nad Oceanem Indyjskim i zewsząd otaczają je góry Hadżar. Góry Hadżar są tu wszędzie, zobaczcie tutaj, z tej strony. Jak blisko są miasta, jak blisko naszego hotelu. I jak tu były ulewy, to z tych najbliższych gór Hadżar woda spadała od razu, ale z tamtych odległych gór Hadżar również woda płynęła tutaj, do doliny, do ujścia, dalej gdzieś tam docelowo do Oceanu Indyjskiego i dlatego ta woda ze wszystkich okolicznych gór się tu skumulowała, no i całe miasto Fujairah znalazło się pod wodą.